Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na drugą część moich zapachów na zimę. Tym razem niszowych. Zapraszam. Dziś rozpoczniemy od zagadki, a zagadka brzmi: o jakiej nowości Muglera mówię w filmie? Oczywiście film, do którego Was odnoszę, jest w opisie tego filmu. Tam znajdziecie, w tym filmie znajdziecie odpowiedź na tę zagadkę. Czekam na Wasze odpowiedzi. Standardowo nie łączymy komentarzy. Proszę Was o to bardzo, bardzo, bardzo. I co? Przejdźmy sobie może do tej części niszowej zapachów. Czy ich jest aż tak więcej? Myślałam, że może będzie jeszcze więcej, ale chyba jakoś tak jest to w miarę. No chyba jest troszkę więcej niż tych zapachów mainstreamowych. Ale na pewno są tutaj propozycje, o których też nie słyszeliście, bądź nawet nie wiecie, że mam je w swojej kolekcji, a chciałabym powiedzieć. Natomiast w pierwszej kolejności powiem Wam, że dla mnie marka Frederic Malle i na pewno takim zapachem jest, powiem tylko o jednym, bo on chyba najbardziej mi pasuje właśnie na zimę i to jest Masque Ravageur. I to jest zapach, który jest taki ostrzejszy, mocniejszy, który jest konkretny, mroźny. Ma takie, on nie jest jakiś tytoniowy czy kadzidlany, on ma inną ostrość, on ma taką ostrość jakichś takich przypraw, coś takiego też korzennego, coś herbacianego nawet można tutaj wyczuć. Bardzo mocno mi się z zimą kojarzy i dla mnie Masque Ravageur to jest zdecydowanie propozycja na zimę. Kolejnym zapachem to Wam powiem o Sphinx Fragrance i tutaj Wam powiem głównie z tego powodu tylko o jednym, że o tamtych pozostałych już Wam mówiłam. I tak, jeden Chocolate Citronic to mówiłam Wam o jesiennych i on dalej jest też i zimowy. Vanilla Azur w ogóle Wam nie mówiłam. I teraz taki mały przerywnik, disclaimer. Słuchajcie, nie wzięłam, absolutnie nie wciągnęłam pod te moje preferencje zapachów waniliowych, ale zapachy waniliowe dla mnie są nieodłącznym atrybutem zimy i jesieni. Ja po prostu chciałam Wam przedstawić zestawienie trochę innych zapachów, dlatego też Vanilla Azur nie ma tu. Chociaż Vanilla Azur jest taka inna, bo to jest taka pudrowa wanila, taka bardzo mocno zimowa. Powiedziałabym, że najbardziej ze wszystkiego tak naprawdę, co mam. A tutaj wzięłam Horchata de Vanilla, dlatego że tutaj ta wanila, oczywiście ona wysładza, jak najbardziej tu wysładza ten zapach, ale tutaj czuć bardzo cukierki, anyż, taki, powiedziałabym, nie czuć takiej stricte waniliowej słodyczy, tylko właśnie coś takiego pudrowego, one wszystkie zresztą są pudrowe, takie coś pudrowego, ale właśnie bardzo anyżowego, ale też skręcającego troszeczkę w jakąś taką przyprawowość delikatną. Bardzo, bardzo ciekawy zapach i on jest bardzo otulający zimą, niesamowicie otula. Naprawdę jest przepiękny. Delikatnie tam gdzieś czuć tę nutę wanilii, ale to nie jest stricte waniliowy zapach, tak jak inne, które mam w swojej kolekcji i o których celowo w tym właśnie zestawieniu zapachów na zimę nie mówię, bo jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że
Wanilia u mnie gości tak naprawdę przez cały rok, ale już zimą to jest to dla mnie idealny po prostu linia zapachowa, idealna. No, piękny. Dzisiaj powiem Wam, co mam na sobie. Na sobie mam Franck Boclet Orchid. Mówiłam Wam, że on skradł moje serce. To jest próbka, którą po prostu dostałam w prezencie do próbek, które zamawiałam. I ja się zakochałam w tym zapachu. Ja stwierdziłam, że po prostu muszę ten zapach mieć, że on jest tak mi wrósł w mózg, że ja ciągle o nim myślałam, wracałam do tej próbki, testowałam, kocham go za trwałość, kocham go za pudrowość, za kwiatowość słodką. Ja dzisiaj go mam na sobie, teraz tak szłam z Pumbą, bo wróciłam właśnie ze spaceru i tak szłam sobie z Pumbą i czułam go cały czas i naprawdę to jest w ogóle chyba unisex, z tego co pamiętam. Jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie, ale to by się trochę zgadzało, dlatego że ja kiedy go dzisiaj na powietrzu wąchałam, to były takie momenty, kiedy jak wiatr mi go zawiał, to miałam wrażenie, że no delikatną męskość wyczuwam, ale jak to jest możliwe, jak to jest totalnie kwiatowy zapach, bardzo mocno pudrowy, niesamowicie kobiecy z jednej strony, ale właśnie z drugiej są jakieś takie nutki, które bardzo faceta przypominają. Powiem Wam, że to jest zapach petarda. Ja jestem nim zachwycona, ja go noszę z ogromną przyjemnością. Właśnie dzisiaj się nim popsikałam i no, czuję się fenomenalnie. Dla mnie to jest zapach i w ogóle marka, którą warto poznać. Ja mam dopiero jeden zapach, ale ja się już nim zaczęłam interesować, patrzeć co tam mają dalej. I mają takie perełki, tobacco, coś tam. To jest ponoć bestseller tej marki. Ja nie do końca za tytoniowymi zapachami przepadam, ale ostatnio zauważam, że jednak chyba te nuty coraz bardziej zaczynają mnie nęcić. Więc może warto, żebym do tej właśnie, żebym może kupiła w ciemno, albo przynajmniej zapatrzyła się w próbkę i sprawdziła, bo to jest coś przepięknego. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, to jest też zapach, którego Wy jeszcze nie widzieliście u mnie, nie wiecie, że mam. I to jest Viva More Caramel Pop. To jest oczywiście odlewka. To jest, słuchajcie, zapach popcornu w karmelu. Dokładnie. To jest po prostu, czujecie się jak w kinie, jak pachniecie tym zapachem. To nie jest zapach dla osób, których odstręczają zapachy jedzeniowe, bo on naprawdę przypomina popcorn z karmelem. Jest tak trwały, że ciężko go nawet wyprać z ubrań, ale jest przepiękny, cudownie się mi go nosi i właśnie on jest taki do oglądania filmów. No chyba więcej siedzimy przed telewizorem czy w kinach właśnie w tym okresie jesienno-zimowym niż letnim. I on bardzo się wpisuje w ten klimat, w te no po prostu sama przyjemność. Nie wyobrażam sobie go nosić za bardzo latem, bo jednak jest jakaś taka ciężkość w tym zapachu. Jest coś otulającego. Niekoniecznie lubię być jakoś mocno otulana latem, a właśnie jesień, zima, no ten zapach to jest po prostu czysta petarda, słuchajcie, i kupiony przeze mnie w ciemno. Po prostu grupa pisała, że się rozchodzi jak świeże bułeczki, że coś niesamowitego. Postanowiłam w ciemno kupić odlewkę i nie żałuję, bo jest to coś przepięknego. Kolejny, no to tu nie mogę nie wspomnieć, już w ostatnim filmie nawet mówiłam, że Baby Cat to jest chyba coś, co muszę kupić w dużej pojemności, buteleczkę. Są cholernie drogie, ale są tak cudowne, że po prostu szok. To jest zapach, moim zdaniem Star Maubusin zrobiło zapach na podstawie Baby Cat, ale Baby Cat ma to coś więcej.
Star Maubusin tak naprawdę pachnie cały czas jednostajnie, a Baby Cat ma te nuty męskie. I te nuty męskie robią z tym zapachem jakiś po prostu coś w ogóle niewyobrażalnego. To jest tak niesamowicie pasjonujący zapach. Ja się pasjonuję tym zapachem, bo on jest i słodki, i jest właśnie z tym dymkiem, a na końcu ma takie stricte zapach męski. Nie wiem, czy to jest vetiveria, czy tu jest zastosowany jakiś inny zabieg, ale po prostu poznajcie się z tym zapachem, bo to jest coś cudownego, naprawdę. No i na zimę to w ogóle nie rozstaję się z nim. Już właśnie, muszę go mniej używać, bo mam go mało. Kolejny zapach to jest, o którym już Wam mówiłam, to jest Profumi di Polignano Crema Limone i to jest włoski. Starałam się z takim akcentem przeczytać. I to jest włoska marka oczywiście. To jest Crema Limone, to jest ciasto cytrynowe, to jest po prostu zapach, ale też, żebyście mnie zrozumieli, ciasto cytrynowe jest na początku. Jak one się ułożą, to pachną niesamowicie kobieco, elegancko, luksusowo. Takie są też otulające, bo to jest taki zapach przyskórny. To nie jest ogoniasty zapach. On nie ekspansuje na wszystkie. Nie, on jest przyskórny, ale jak podejdziecie do kogoś, kto tym pachnie, to po prostu jest to tak niesamowite, eleganckie, cudowny jest ten zapach. Ja kocham go zimą. Myślę, że latem też nie będzie mi przeszkadzał, ale kiedy go stosuję teraz, to OMG. Tylko tyle Wam powiem. Dalej to jest marka BDK. Może przejdźmy do tego. Marka BDK to jest Rouge Smoking i Tuberose Imperiale. I tak, to są dwa zapachy dla mnie bardzo zimowe. Ja, jak wiecie, mam zapachów 5. I z tych 5 właśnie te dwa są bardzo zimowe. Tuberoza za tą pudrowość, za to jak mocno otulającym zapachem jest, jak też słodkim i wdzięcznym bardzo, bardzo nas jakby pocieszającym. Ja bym to tak trochę nazwała. On jest wesoły. To jest wesoły zapach otulający, dlatego idealny na zimę. On myślę, że wiosną też się sprawdzi, ale idealny jest na zimę przez tą pudrowość, która nas otula, przez tą taką właśnie możliwość otulenia tuberozą, ale jest też bardzo pocieszny, bardzo taki poprawiający humor. A myślę, że zimą to wiele osób go potrzebuje. Ja nie do końca, bo ja zawsze mam dobry humor. Ale myślę, że jakieś tam handry czy coś to najczęściej w tym okresie łapią. I Rouge Smoking to jest smoke, dymek po prostu. No dymek to jest stricte dla mnie zimowy i ja nie wiem, ale chyba no on jest taki właśnie różowy, ale dymny. Jest jakaś odrobina słodyczy, ale generalnie jak on się ułoży, to za bardzo jej nie czuć. Czuć ten dymek mega, kwiatowość, bardzo dostojny zapach bym powiedziała. Dla mnie ucieleśnienie zimy, tego co zimą potrzebuję, w czym się dobrze czuję. On jest trochę ogoniasty. Zresztą Tuberose Imperiale też pozostawia po sobie ślad. Więc jeżeli ktoś ogony lubi, to te zapachy zdecydowanie są takie, są przyskórne, ale też zostawiają zapach w pomieszczeniu, więc naprawdę świetny dymek, ale totalnie inny niż wszystko, co do tej pory wąchałam. To nie jest ani Baby Cat, dymek z Baby Cat, ani ze Star Maubusin. To nie jest też pudrowość, tylko stricte dymek. No generalnie wspaniały zapach.
No i teraz Amouage oczywiście. Z Amouage mam dwa zimowe stricte zapachy. I to jest Myths. To jest zapach bardzo ostry, który zimą pachnie, znaczy jak było tak, powiedzmy, popsikałam się nim, jak było tak ze 3 stopnie, słuchajcie, to on się zrobił lodowaty i on nie jest wtedy tak ostry, jakby te temperatury się na tyle równoważą, że ostrość tego zapachu trochę znika. On zaczyna być taki delikatny, taki bardzo mocno zielony, związany z naturą. Generalnie w cieplejsze aż tak tej natury w tym zapachu nie wyczuwamy. Wyczuwamy jakby jakieś takie strasznie ostre, ziołowe nuty, takie hardkorowo ostre. I jest też zastosowany taki zabieg, dymek połączony z pudrowością. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Z jednej strony po prostu tak jakby wędzenie, jakby te przyprawy, te zioła były wędzone i ten dymek tego wędzenia tu czuć, ale z drugiej strony jak się już ułożą trochę na skórze, to trochę to się zamienia w lekką pudrowość tych ziół, ale przy takiej niższej temperaturze on jest wytworny, niesamowicie wytworny, bo tak generalnie to ja bym powiedziała, dla mnie to jest w ogóle fantastyczny zapach. Ja jestem w szoku, bo ja kiedyś bym takiego zapachu nie kupiła, ale w ogóle teraz zimą jak go noszę, on jest niesamowity. A właśnie na mrozie on jest bardzo zielony, ale w sensie drzewa, traw, takim sensie. Bardzo właśnie wykwintny, taki dostojny zapach, taki, który, po którym każdy Cię rozpozna. Jest strasznie indywidualny dla pewnych siebie ludzi, którzy nie boją się ryzykować. To jest tego typu zapach. Natomiast drugi to jest Pourpoise i to jest też zapach, i to jest w ogóle ostatni zapach, o którym powiem. To jest też zapach, który jest ostry, jest zielony, ale totalnie inny, bo tu wyczuwa się naprawdę taki dym, nie wiem, wędzenia, czegoś, który się zamienia trochę w pudrowość. To jest czysty dosyć zapach. Na początku jest dosyć ostry, ale po chwili zaczyna być trochę słodkawy. I tutaj jest znowu ta słodycz, zamienia ten zapach z takiego bardzo zielonego, bardzo czegoś żywego w coś bardziej otulającego, przystępnego, miłego, sympatycznego. Ten zapach generalnie może i mógłby być używany latem, ale ja chyba sobie nie wyobrażam. Dla mnie to jest piękny, zimowy zapach, który po ułożeniu się na mojej przynajmniej skórze zaczyna mnie naprawdę otulać czymś bardzo przyjemnym. Właśnie fajnie, że tu jest jakaś taka odrobina słodyczy, bo tu absolutnie nie. Oczywiście to jest strasznie świeży zapach, taki ostry, mocny. Ale tu jest dodatek jakiś właśnie słodyczy, czegoś takiego i przez to on jest niezwykle otulający. Bardzo, bardzo dobry zapach na, powiem Wam szczerze, na zimę. Uwielbiam. Tak naprawdę na pierwszym miejscu jest obecnie ten, nawet później jest Mon Guerlain, ale cała reszta nie ma uszeregowania, dlatego że ja po prostu sięgam po to, na co w danym momencie mam ochotę i myśl. Ja lubię jedzeniowe zapachy i jedzeniowe zapachy też noszę latem, ale takie, które przypominają mi konkretną rzecz, bardzo lubię zimą. Ciastowe, popcornowe, uwielbiam zimą, z tym mi się też zima bardzo mocno kojarzy. Ja latem nie jem za bardzo ciast, ani żadnych takich rzeczy, w ogóle mało jem, dużo piję,
a teraz właśnie to jest taki moment, kiedy się chce wszystkiego. Tak wyglądałaby moja propozycja, znaczy moje ukochane zapachy na zimę. Coś, co ja uwielbiam, co stosuję. Oczywiście byłby wśród nich jeszcze Camera, ale nadal nie dotarł. Z tym, że dziś już mam nadzieję, że może dotrzeć, bo jest jakaś przesyłka z poczty do mnie. I to chyba właśnie będzie to, bo nic innego raczej nie ma przyjść, nic nie zamówiłam, więc to pewnie będzie to. No ale już nie chciałam czekać z tym filmem, zrobiłam część pierwszą, to chciałam szybko iść za ciosem, nagrać część drugą. Nie zanudzam Was już, oczywiście czekam na Wasze komentarze, nie tylko te z odpowiedzią na zagadkę, ale też inne komentarze odnośnie Waszych preferencji, tego czy coś z moich niszowych zapachów Wy znacie i też uważacie, że dla Was to jest idealny zapach na zimę. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i do następnego, kochani. Do jutra.